Jesień 1914 roku. Trwała I wojna światowa. Na froncie wschodnim armia rosyjska parła na zachód i wydawało się, że nie jest do zatrzymania. I wszystko wskazywało na to, że nowy światowy konflikt zakończy się przed świętami Bożego Narodzenia. A jednak tutaj, dzięki fortom twierdzy Kraków oraz 2 bitwom rozegranym wokół miasta, słynny rosyjski walec parowy został zatrzymany. Zapraszam do Muzeum Twierdzy Kraków i wizyty w fortach Barycz oraz Tonie. Początki twierdzy Kraków związane są z tym miejscem, wzgórzem wawelskim, kojarzonym przede wszystkim z siedzibą królów polskich. Wielu turystów wychodzących na wzgórze nie ma świadomości, że mija austriackie fortyfikacje z połowy XIX wieku. Decyzja o utworzeniu twierdzy Kraków została ogłoszona przez cesarza Franciszka Józefa w kwietniu 1850 roku. Miała ona bronić przepraw mostowych przez Wisłę, dostępu do obszarów przemysłowych Śląska Cieszyńskiego i najkrótszej drogi prowadzącej do Wiednia. Dawna rezydencja królów polskich na Wawelu została przekształcona w cytadelę. Zaczęto wznosić pierwsze ceglane forty. Fort cytadelowy Kościuszko, forty reditowe jak Kraków i Luneta Warszawska oraz wieżowe jak Fort Benedykt. W ciągu zaledwie 6 lat powstał ogniowy pierścień 35 fortów Szańców z 36 centralnym Wawelem. Nieustający rozwój artylerii, wzrost jej zasięgu wymuszał rozbudowę twierdzy. Do najważniejszych zmian doszło w latach 70. i 80. XIX wieku, kiedy powstał najważniejszy trzeci pierścień, którego trzon stanowiły potężne forty artyleryjskie. Usytuowane w odległości około 6 do 10 km od rynku głównego, tworzyły linię obrony o obwodzie 57 km, więcej niż w twierdzy Przemyśl lub francuskim Verdun. Jednym z takich fortów był fort nr 44 Tonie. Miał on bronić północno-zachodniego sektora twierdzy, a szczególnie od strony traktów wiodących na Olkusz i Ojców. Fort Tonie po dziś dzień robi spore wrażenie. Budynki koszarowe, pogotowia bojowego, umocnienia ziemne, sucha fosa oraz całe otoczenie tworzące fort zajmują spory obszar. Powstały w latach 1881-1883 na miejscu konstrukcji półstałej, był uzbrojony w 21 dział na wałach oraz 6 w kazamatach. Załoga Toń liczyła około 800 żołnierzy. Wnętrze koszar oferowało surowe warunki. Do leżenia służyły drewniane półki przy ścianie, gdzie żołnierze leżeli jeden obok drugiego. Wewnątrz nie było mebli, jedynie półka na rzeczy oraz wstawiany zimą piec. W pomieszczeniach było bardzo wilgotno. Na żołnierza przypadało mniej niż 2,5 m² powierzchni. Na szczęście żołnierze nie musieli przebywać na co dzień w forcie. Przebywali w nim tylko podczas ćwiczeń i alarmu bojowego. Resztę czasu pomieszkiwali w koszarach na terenie miasta. Podczas pobytu w forcie żołnierze byli podzieleni na 3 zmiany. Jedna odpoczywała w koszarach, druga przebywała w schronie pogotowia bojowego, a trzecia na stanowiskach bojowych. Zadaniem części żołnierzy była obrona fosy przed nieprzyjacielem, na którego czekały zasieki i ostrzał z dział w ukrytych kazamatach zwanych kaponierami. Załoga fortu docierała do kaponier specjalnym ukrytym korytarzem zwanym poterną lub potajnikiem. Poterna w Toniach liczyła sobie ponad 120 metrów. W drugiej połowie XIX wieku rozwój artylerii nadal postępował. Wraz z pojawieniem się pocisków z opóźnionym zapłonem, masy ziemi nasypywane na wały, budynki koszar i pogotowia bojowego stały się nieskuteczne. Rozwiązaniem okazać się miały forty pancerne, chronione potężnymi betonowymi stropodachami. Kosztem gigantycznej kwoty, blisko 3 milionów koron, fort Tonie został przebudowany. Nad budynkami koszar i schronu wylano ponad 2,5-metrowej grubości beton. Otwarta bateria dalekiej obrony została zredukowana do 6 dział kalibru 15 cm.
Jednym z najdroższych elementów przebudowy były baterie opancerzone z działami obrony bliskiej kalibru 8 cm. Znajdujemy się wewnątrz baterii z unikalnymi na skalę światową wysuwalno-obrotowymi wieżami produkcji Skody. W dzisiejszych czasach Skodę kojarzymy z przemysłem samochodowym, jednakże na przełomie XIX i XX wieku był to jeden z czołowych zakładów zbrojeniowych Cesarstwa Austro-Węgier. W zakładach w Pilźnie wyprodukowano zaledwie 10 takich wież i jedyne, które się zachowały, są właśnie tutaj w Toniach. Wydaje się, że wielkie pieniądze nie poszły na marne, gdyż obecność tak zmodernizowanego fortu w odległości zaledwie kilku kilometrów od austriacko-rosyjskiej granicy zniechęciła w czasie I wojny światowej Rosjan do ataku w tym kierunku. Blisko 6-krotnie tańsza była budowa fortu Barycz. Powstał on pod koniec XIX wieku jako wzmocnienie obrony pomiędzy dwoma fortami artyleryjskimi, Prokocim i Rajsko, które broniły Kraków od strony drogi z Lwowa. Jego zadaniem była obrona bliska, a o jego sile bojowej stanowiły 4 wieże pancerne na dachu. Elementy wież zachowały się do naszych czasów. Niestety elementy wystające ze stropodachu, pancerne kopuły, przepadły, podobnie jak wiele innych cennych detali w krakowskich fortach, na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Załoga takiego fortu była mniej liczna i składała się ze 175 żołnierzy i 4 oficerów. Fort Barycz posiadał jedną z najgłębszych fos pośród krakowskich fortów. Z tego powodu żołnierze broniący przeciw stoku, czyli drugiej strony fosy, musieli przechodzić po terno na głębokości blisko 10 metrów. Przeciw stoku znajdowała się długa galeria łącząca narożne kaponiery ze stanowiskami działu 6 cm, chronionych potężnymi płytami pancernymi produkcji Skody z jednej strony i stanowiskami strzeleckimi z drugiej. Obecnie wewnątrz dobrze zachowanego budynku koszarowo-bojowego znajduje się wystawa poświęcona historii twierdzy. Można zapoznać się na niej z dokumentami związanymi z twierdzą, poznać sylwetki ważnych dla jej historii postaci, a także z bronią żołnierzy walczących w I wojnie światowej. Istotną częścią tej wystawy są losy Polaków z zaboru austriackiego i ich wkład w odrodzenie Polski. Niewątpliwą atrakcją wystawy jest model fortu Barycz, pokazujący wiele elementów współcześnie niewidocznych, jak budynek tradytora, czyli kazamaty broniącej tyłów fortu oraz specjalnego ukształtowania terenu dla lepszej obrony. Prowadzone przez grupę pasjonatów prywatne Muzeum Twierdzy Kraków, opiekujące się oboma fortami w Toniach i Baryczy, a także 3 innymi, udostępnia je zwiedzającym. Forty Twierdzy Kraków i ich historia pozostają nadal mało znane. Nie były one uczestnikami dramatycznych zmagań jak forty twierdz w Przemyślu i Verdun, a jednak odegrały swoją rolę w 1914 roku. Bez ich obecności, wsparcia ogniowego i zaplecza armia austro-węgierska nie byłaby w stanie wygrać 2 bitew wokół Krakowa w listopadzie i grudniu 1914 roku. O walkach, o których pisała prasa na całym świecie, gdzie walczyło ponad 400 000 żołnierzy, prawie nikt nie pamięta. Twierdza Kraków i jej forty kryją jeszcze niejedną zagadkę. Być może opór, jaki stawiła polska załoga fortu Tonie we wrześniu 1939 roku, opóźnił zajęcie Krakowa o kilka godzin, bezcennych dla bezpiecznego oddalenia się od frontu, wiślanego galaru, na którym płynęły arrasy i skarby wawelskie. Czy eksperymenty z pierwszą polską rakietą meteorologiczną przeprowadzone w fosie fortu Barycz były jedynymi tego rodzaju prowadzonymi w krakowskich fortach? Forty ze swoją historią są ważne dla dziejów Polski i losów świata poprzez swój udział w I wojnie światowej. Są warte poznania i zachowania dla przyszłych pokoleń. Zasubskrybuj nasz kanał.